Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Kurieru Kanbekowskiego. Dzisiejszym tematem będzie zamknięcie firmy PMDP, czyli Plzeńskie Miejskie Doprawnie i Podniki, będącej spółką zależną od DPO. W reportażu przypomnimy sobie krótką historię projektu oraz dowiemy się więcej o przyszłości DPO Ostrawa. PMDP, czyli Plzeńskie Miejskie Doprawnie i Podniki, to jedna z wielu firm funkcjonujących w Grzenic-Busse Centrems, która działa w ramach projektu Doprawnie i Podnik Ostrawa. W zasadzie to działała, ponieważ 4 maja 2026 roku ogłoszono, że wraz z dniem 1 czerwca 2026 roku PMDP przestanie funkcjonować. Oficjalnym powodem na zamknięcie tego projektu było niskie zainteresowanie oraz niska aktywność podczas sesji, ponieważ większość graczy preferowała funkcjonować w ramach DPO, między innymi ze względu na lepsze malowania, aktualizacje oraz ogólną jakość usług. To z pewnością smutne, że PMDP jest zamykane. Nie jeździłem dużo dla PMDP, ale mieli kilka naprawdę pięknych tras. Wiele osób ocenia PMDP po okładce, a nie po zawartości, ponieważ wiele osób w firmie dołącza tylko ze względu na DPO. Nie cieszy się też dużym uznaniem w firmie, z powodu braku organizowania sesji, ponieważ niewiele osób się na nie rejestruje. PMDP założono dnia 21 lipca 2024 roku. Firma od początku funkcjonowała w ramach DPO, oferując możliwości prowadzenia autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Jej inspiracją było prawdziwe czeskie miasto Plzeň znajdujące się w zachodnich Czechach. Głównymi kolorami firmy były czerwony, zielony oraz żółty, na które te właśnie kolory zostały podzielone pojazdy. PMDP powstało w ramach projektu DPO 21 lipca 2024 roku. Zainspirowane prawdziwym czeskim Pilznem, uruchamiało unikalną trójkolorową sieć, czerwony, zielony, żółty, obsługującą autobusy, trolejbusy i tramwaje. PMDP jest trzecią co do wielkości firmą na serwerze SIL, z 40 aktywnymi kierowcami, 55 liniami i ogromną flotą. Z powodu niskiej aktywności w sesjach, podczas których gracze preferowali malowania i aktualizacje DPO, ogłosiłem oficjalne zamknięcie PMDP. Warto dodać, że nie tylko DPO posiadało swoją spółkę zależną, ale również PMDP przez krótki okres taką miało. Była to CSAT Autobusy Plzeň, powstała w sierpniu 2024 roku firma, która opierała się na obsłudze połączeń podmiejskich, zastępczych za pociągi oraz tzw. cyklobusów, czyli autobusów przewozących rowery. Firma została jednak oddzielona od PMDP 3 stycznia 2025 roku i przebrandowana na IDP Carliva, która ostatecznie została zamknięta 1 listopada 2025 roku. Firma w 2026 roku była trzecią największą firmą funkcjonującą na serwerze SIL, posiadając 40 zarejestrowanych kierowców oraz w sumie 55 linii. We flocie mogliśmy zauważyć takie pojazdy jak Solaris, Jelcz, Karosa, Skoda, Trolza, Tatra, Konstal czy Duwak. Zniknięcie trzeciej największej firmy i wchłonięcie jej przez drugą największą to jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy, którym przygląda się wiele mniejszych i większych firm, w tym największy rywal DPO, czyli Zyki Ostrołęka. Zamknięcie PMDP to jest dość kontrowersyjny temat, ale dla rozwoju DPO potrzebne. PMDP jest już po prostu martwe, nikt prawie nie pamięta, że coś takiego istnieje. Na sesjach PMDP jest mniejsze zainteresowanie niż na sesjach DPO. Decyzja była podyktowana dla rozwoju DPO, które jest bardziej popularniejsze. PMDP się zamyka, ale DPO będzie dalej trwać i się rozwijać. Zniknięcie PMDP nie oznacza, że cały dorobek firmy zostanie porzucony, ponieważ istnieją plany, aby część rozwiązań zastosowanych w Plzeńskie Miejskie Doprawnie i Podniki zostało przeniesionych do DPO, aby wielu kierowców nie utraciło ich ulubionych tras czy pojazdów. DPO Ostrawa wskazuje również, że dzięki zamknięciu spółki zależnej firma będzie mogła się bardziej skupić na aktualizacjach, zmianach oraz wydarzeniach. Po zamknięciu PMDP,
Doprawni podnik Ostrawa, NBT skupi się głównie na modernizacji floty i linii, a także na dodaniu ciekawych wydarzeń i sesji, takich jak Dzień Autobusu, Dzień Trolejbusu, Mistrzostwa, sesje partnerskie i tym podobne. Prawda jest taka, że mając dwie firmy, najprawdopodobniej jedna z nich zostanie zapomniana lub nie będzie aktualizowana. Przykładem jest PMDP. Przyszłość doprawni podnik Ostrava mimo zamknięcia PMDP zapowiada się bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że tak pozostanie jeszcze przez bardzo długo, ponieważ dzięki takim firmom tworzą się nowe społeczeństwa oraz popularyzuje się gra NBT. Bożena Kopytko, Kurier Kanbekowski. I to były wszystkie tematy w dzisiejszym wydaniu. Dziękujemy bardzo za obejrzenie Kurieru Kanbekowskiego i zapraszamy na kolejne wydania. Do zobaczenia.